Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Tomek i witam Was na kanale Topka PC. Dzisiaj przygotowałem dla Was dość obszerny materiał, w którym pokażę Wam, jak budowałem komputer dla Filipa. Ale najpierw krótka informacja, kto zagra główną rolę w moim filmie. Płyta główna Gigabyte, rozmiar ATX z podstawką AM5 i chipsetem X870. Pamięć RAM Kingston Fury Beast DDR5 o szybkości 6000 MB transferów na sekundę lub jak to woli 6000 MHz. Dysk NVMe na slocie M2 firmy Lexar o pojemności 2 TB. Procesor Ryzen 7 model 7700 8 rdzeni. Blok wodny firmy AlphaCool model Core 1. Distroplate firmy AlphaCool o wielkości 140 mm. Rurki firmy AlphaCool wykonane z Plexi oraz złączki firmy EK. Czujnik temperatury cieczy firmy AlphaCool. Płotnica o rozmiarze 420 mm firmy AlphaCool. Strefa chłodzenia to wentylatory 140 mm firmy Phanteks model D30, wentylatory na chłodnicę firmy Endorphy o rozmiarze 140 mm oraz wentylatory Endorphy 120 mm. Cały zestaw zasilany będzie zasilaczem modularnym firmy Phanteks o mocy 850 W. A wszystko zapakuję w schludną obudowę firmy Thermaltake. Filipowi oddam także moją kartę graficzną firmy Gigabyte RTX 4070 Super. Na początku filmu chciałbym Wam pokazać wentylatory firmy Phanteks model D30 z odwróconym kierunkiem przepływu. W moim wypadku są to wentylatory 140 mm. Taki wentylator kosztuje około 130 zł za sztukę, dlatego chciałbym Wam pokazać, co kryje się za taką ceną. Jak widzicie na moim filmie, w opakowaniu z wentylatorem dostajemy bardzo dużo różnych elementów oraz dość długi przewód, o którym za chwilę trochę więcej opowiem. Za pomocą specjalnej złączki, która znajduje się w każdym opakowaniu, można w łatwy sposób połączyć elektrycznie wentylatory ze sobą, a takie połączenie stabilizuje także wentylatory względem siebie. Ważne jest, aby do złącza, które jest opisane jako out, nie podłączać przewodu, za pomocą którego łączy się wentylator do portu PWM na płycie głównej. Do tego celu musimy użyć złącza opisanego jako Signal Input Corner. Aby połączyć wentylatory ze sobą, najlepiej ustawić je tak obok siebie, aby port out był obok portu in. Wtedy za pomocą dołączonej złączki łączymy wentylatory ze sobą. W komputerze dla Filipa potrzebuję takich wentylatorów 6 sztuk i będę je łączył ze sobą po 3 sztuki. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda łączenie wentylatorów. Oczywiście w opakowaniu wentylatora znajduje się także bardzo fajna instrukcja obrazkowa, która informuje nas o wszystkich kruczkach technicznych związanych z montażem wentylatora. Umieściłem wentylatory obok siebie i teraz za pomocą złączki, którą wcześniej widzieliście, połączę wentylator numer 3 od lewej z wentylatorem numer 2, a wentylator numer 2 z wentylatorem numer 1 połączyłem już wcześniej. Tak wyglądają wentylatory połączone ze sobą, a teraz co dalej? W opakowaniu z wentylatorem znajdują się dodatkowe zatrzaski, które podobne są do złączek, którymi łączyliśmy wentylatory ze sobą, z tą różnicą, że nie mają styków. Służą one do połączenia wentylatorów ze sobą tak, aby połączenie było mocne i stabilne, także po drugiej stronie wentylatora. Wentylatory mamy już połączone, dlatego za chwilę przyjdzie pora na omówienie specjalnego przewodu, za pomocą którego podłączymy wentylatory do portu PWM i portu ARGB na płycie głównej. Róg zespołu wentylatorów za pomocą jednego przewodu możemy podłączyć do płyty głównej. Eliminuje to do minimum ilość przewodów, co w obudowach typu akwarium jest bezcenne. Przewód oprócz wtyku, który łączymy z wentylatorem, z drugiej strony posiada zakończenie PWM oraz końcówkę, do której podłączamy krótki przewód podświetlenia ARGB. Długość całego przewodu to 70 cm. Nie powiedziałem jeszcze nic o tzw. odwróconym przepływie powietrza. Model D30 Reverse został zaprojektowany tak, aby przepływ powietrza odbywał się od tyłu do przodu wentylatora. Dlatego taki wentylator w obudowie typu akwarium możemy umieścić tak, aby jego podświetlenie było dla nas widoczne, a sam wentylator będzie wtłaczał powietrze do obudowy, zamiast je wyciągać. Jeśli chodzi o niektóre parametry techniczne tego wentylatora, to wentylator posiada łożysko Fluid Dynamic Bearing. Maksymalna głośność tego wentylatora to 32,1 dBA. Maksymalny przepływ powietrza to 71,76 CFM. Maksymalne ciśnienie statyczne to 3,8 mm supa wody, a prędkość obrotowa tego wentylatora waha się od 250 do 1800 obrotów na minutę. Jako ciekawostkę dodam, że ten typ wentylatora jest głośniejszy od modelu D30 Regular o 2,6 dBA.
Teraz na filmie przyszedł czas na zaślepki, za pomocą których możemy poprawić wygląd wizualny wentylatora. Oczywiście nie zawsze można tak szybko zaślepić otwory montażowe wentylatorów. U mnie akurat wentylatory będą przekręcone z drugiej strony, więc ta strona może być zaślepiona. Ciekawe, co sądzicie o tych wentylatorach? Myślę, że to dość ciekawa propozycja. Jeszcze nie widzieliście, jak świecą, ja w tym momencie tego filmu także, ale na końcu tego filmu wszystko Wam pokażę. Wentylatory mamy już połączone ze sobą, dlatego czas najwyższy cały projekt tego komputera, który miałem w głowie, urealnić. Teraz, kiedy mam już wszystkie części, postanowiłem przymierzyć chłodnicę i wentylatory w obudowie, aby zobaczyć, czy ułożenie części w obudowie nie będzie sobie nawzajem przeszkadzało. Mimo wcześniejszego planowania i oglądania różnych instrukcji montażowych poszczególnych elementów, pomiaru wewnętrznej części obudowy, nigdy do końca nie jestem pewny, czy wszystko będzie ze sobą pasowało. Teraz mam okazję, aby to wszystko sprawdzić. Jak widzicie, obudowa jest dość duża i potrafi prawie w każdej części pomieścić chłodnicę o rozmiarze 420 mm i grubości 30 mm. Wentylatory też nie są małe, to 3x140 mm i grubość także 30 mm. Podczas planowania ułożenia karty graficznej nie byłem do końca przekonany nad ustawieniem karty graficznej w postaci fruwającej, dlatego postanowiłem sprawdzić, czy to ciekawe rozwiązanie z montażem karty poziomo do danej części obudowy będzie możliwe. Tak to jest, jeśli mamy do wyboru 3 różne sposoby montażu, zawsze jest element podjęcia dobrej lub optymalnej decyzji. Akurat taki montaż chłodnicy, który widzicie na filmie, nie jest dobry, ponieważ będzie utrudniony montaż rurek z powodu elementu obudowy, do którego będzie montowana karta graficzna lub inne karty rozszerzeń w slocie PCI płyty głównej. Ostatecznie wybrałem w obudowie właśnie to miejsce na chłodnicę. Jest to chyba najlepsze miejsce z powodu braku bliskości innych elementów komputera. Ułatwi mi to w przyszłości montaż rurek plexi oraz distroplate. Teraz sprawdzę, czy wentylatory względem siebie nie będą sobie przeszkadzały, bo ich ułożenie w obudowie będzie już takie jak teraz na filmie. Jako że wentylatory mają odwrócony kierunek przepływu powietrza, zarówno wentylator na tyle obudowy, jak i u dołu obudowy będzie wtłaczał zimne powietrze do wnętrza obudowy. Tutaj już widać, jak zaplanowałem przepływ powietrza w tej obudowie. Teraz już czas na przykręcenie wentylatorów do obudowy. Zrobię to dołączonymi do wentylatorów śrubami. Śruby, które tak czy inaczej będą widoczne po przykręceniu wentylatorów, zostaną ukryte pod filtrem kurzu, który w tym miejscu montowany jest na magnesach. Wygląda to dobrze, czyż nie? Tak powoli budowany komputer zaczyna cieszyć oko twórcy. A teraz przyszła pora na kolejny wentylator, tym razem to nasz rodzimy produkt, który wykorzystam do przedmuchiwania chłodnicy. Jako że wentylator będzie ukryty od strony bocznej, niewidocznej części obudowy, wentylator jest bez podświetlenia RGB i ma rozmiar 140 mm. Jak widzicie na filmie, w opakowaniu oprócz wentylatora znajdziemy przedłużkę przewodu PWM, za pomocą której łączymy wentylator do portu PWM płyty głównej. Wentylator posiada przewód z portem PWM męskim i żeńskim, który umożliwia łączenie wentylatorów ze sobą, tak aby później zestaw wentylatorów podłączyć jednym przewodem do płyty głównej. W opakowaniu znajdziemy także różnej długości śruby montażowe przystosowane do przykręcenia tych wentylatorów do chłodnic. Teraz przyszła pora na parę informacji o tych wentylatorach. Mamy tutaj łożysko FDB, czyli Fluid Dynamic Bearing. Maksymalna głośność tego wentylatora to 33,2 dBA. Maksymalny przepływ powietrza to 88,96 CFM. Maksymalne ciśnienie statyczne to 2,01 mm słupa wody, a szybkość tego wentylatora mieści się w granicach od 250 do 1800 obrotów na minutę. Przechodzimy teraz do chłodzenia, jakie zamontuję w tym komputerze. Widzieliście już chłodnicę, dlatego przed zalaniem muszę sprawdzić jej sprawność. W tym celu wpompuję do niej trochę powietrza i zobaczymy, czy jest szczelna. Do tego celu wykorzystam urządzenie, które posiadam już od roku. To taka specjalna pompka z manometrem, który pokaże mi, czy chłodnica jest szczelna. Jak widzicie, do jednego portu chłodnicy montuję pompkę, a drugi otwór będę musiał zaślepić specjalną nakrętką uszczelniającą. Po takim przygotowaniu pomiaru możemy przystąpić do wpompowania powietrza do chłodnicy.
Musimy pamiętać, że nie możemy wytworzyć ciśnienia większego niż 1,5 bara, ponieważ dla tej chłodnicy to maksymalne ciśnienie, jakie może wytrzymać. Dla bezpieczeństwa wytworzę ciśnienie w okolicach 0,4 bara. Kolejnym elementem całej układanki chłodzenia w tym komputerze będzie DistroPlate. To ciekawe DistroPlate firmy AlphaCool jest wielkości 140 mm, a jego budowa nieco różni się od tego typu distro, ale wielkości np. 360 mm. Jak widzicie, distro wyposażone jest w pompę także firmy AlphaCool. Pompa pracuje w zakresach od 2,5 do 4,5 tysiąca obrotów na minutę. W opakowaniu znajdziemy wszystko to, co pomoże nam w montażu tego distro, np. na chłodnicy lub w innych częściach montażowych obudowy. To DistroPlate będę montował na chłodnicy, dlatego muszę przykręcić do obudowy distro specjalne stopki, które tutaj widzicie teraz na filmie. Właśnie te stopki umożliwią mi łatwy montaż na chłodnicy. Nie ukrywam, że to bardzo fajny sposób montażu distro. Ten sposób montażu także bardzo ułatwia demontaż distro z chłodnicy. Teraz przymierzę DistroPlate do chłodnicy, tak aby wiedzieć, do których nagwintowanych otworów na chłodnicy przykręcić czpienie, na których osadzę DistroPlate. Miejsce wybrane, dlatego przed samym montażem opowiem Wam trochę o tym distro. Jak widzieliście, distro posiada 3 otwory z gwintem G1/4 cala oraz jeden port, tzw. drain port, który służy do spuszczania płynu z distro. Maksymalne ciśnienie, jakie było testowane na tym distro, to 0,8 bara. Pompa zasilana jest za pomocą przewodu zakończonego wtykiem SATA, natomiast obroty pompy regulowane są za pomocą przewodu zakończonego wtykiem PWM. Samo distro posiada także podświetlenie RGB. Maksymalna temperatura cieczy, jaka może znajdować się w tym distro, to 60 stopni Celsjusza. Distro wykonane jest z akrylu i jak widzicie jest to akryl przeźroczysty. Waga tego distro to 120 g. I może jeszcze na koniec jego wymiary to 140 na 145 mm i 62 mm grubości. Teraz do portu, za pomocą którego będzie można spuścić płyn, wkręcę złączkę obrotową, która umożliwi mi podłączenie złączki z zaworem. Do tego zaworu będę mógł już przykręcić elastyczny wąż i w miarę wygodnie spuścić w razie potrzeby płyn. Mówiąc wcześniej o trochę innej budowie tego distro w porównaniu do konstrukcji np. 360 mm, miałem na myśli ilość portów. Ponieważ mamy tutaj tylko jeden port wejścia i jeden port wyjścia, a także port, za pomocą którego wlewamy płyn do distro. W tej sytuacji z portu wyjście wychodzimy rurką do urządzenia, a z ostatniego urządzenia w układzie wchodzimy do portu wejście na DistroPlate. W tych większych distro blok wodny procesora czy karty graficznej ma przygotowane do tego celu porty wejścia i wyjścia, czyli in i out. I tutaj jest właśnie ta różnica między tym małym DistroPlate a większymi DistroPlate, np. 360 mm. Tak naprawdę takie distro pełni identyczną rolę w układzie jak na przykład rezerwuar tubowy. Przed zalaniem całego układu postanowiłem wypłukać chłodnicę, ponieważ już wiem z doświadczenia, że nowa chłodnica bardzo często w środku posiada różnego rodzaju opiłki i zabrudzenia, które mogą mieć wręcz destrukcyjny wpływ na customowy układ chłodzenia. Teraz na filmie widzicie, jak zakładam giętki wąż ze złączkami do węży giętkich, który umożliwi mi przepłukanie za pomocą DistroPlate chłodnicy. Teraz taka mała uwaga, jeśli będziecie kiedykolwiek montować jakiś układ chłodzenia w swoich komputerach za pomocą właśnie takich giętkich węży, to o wiele łatwiej jest na początku zamontować samą złączkę na przykład w otworze chłodnicy i później na taką złączkę wcisnąć taki wąż i dokręcić go nakrętką ze złączki, ponieważ podczas przykręcania wąż nie będzie nam się skręcał i cała procedura przykręcania będzie o wiele łatwiejsza. Aby wykonać procedurę płukania chłodnicy, z portu Out DistroPlate wyjdę rurką do dowolnego portu chłodnicy, a z drugiego wolnego portu rurkę wyprowadzę do dowolnego pojemnika, tak aby zbadać, czy z chłodnicy wyleciały jakieś zabrudzenia. Podłączyłem już mój zapasowy zasilacz i za pomocą właśnie tego zasilacza będę sterował obrotami pompy w DistroPlate. Najpierw jednak musimy zapełnić nasze distro płynem. Cały proces napełniania chłodnicy cieczą jest dość żmudnym procesem, ale jak wiecie pewnie z innych filmów, takie płukanie jest zawsze wymagane, aby mieć czystość w układzie customowym. Po włączeniu zasilania pompa DistroPlate rozkręca się od razu na maksymalne obroty. Niestety nie mamy teraz możliwości regulacji obrotów tej pompy. Jak widzicie, tak wysokie obroty momentalnie spieniają płyn w DistroPlate, dlatego często muszę wyłączać zasilacz i dolewać płyn, tak aby płyn się nie spieniał, a pompa nie tłoczyła powietrza.
W końcu po kilku dłuższych chwilach chłodnica zapełnia się płynem i powoli z węża, który odprowadza płyn z chłodnicy, zaczął wylewać się płyn. Teraz już można zauważyć, że z chłodnicy wylatują różnego rodzaju zabrudzenia. Tak czy inaczej, praca, którą wykonałem, była potrzebna. Specjalnie umieściłem tutaj kawałek ręcznika papierowego, tak aby można było zauważyć, jak wylatują różnego rodzaju ciała obce z chłodnicy. Jak widzicie na filmie, wcale tych zabrudzeń nie było tak mało. Podstawy układu chłodzenia są już zamontowane, dlatego najwyższy czas na montaż płyty głównej, procesora, pamięci RAM i bloku wodnego na procesorze, a także montaż samej płyty głównej w obudowie. Sercem komputera będzie procesor Ryzen 7 model 7700, pamięci Kingston Fury Beast 6000 megatransferów na sekundę i to są 4 kości po 16 GB, czyli mamy łącznie 64 GB pamięci RAM. Jak widzicie, są to kości pamięci z podświetleniem ARGB. Montujemy pamięci RAM. W tej sytuacji, kiedy mamy 4 kości pamięci, oczywiście nie ma tutaj specjalnych wymagań co do montażu tych kości pamięci w slotach. Oczywiście przy 2 kościach pamięci musimy pamiętać, że montujemy kości tak, jak jest to opisane w manualu płyty głównej. Prawidłowe ułożenie pamięci w slotach płyty głównej spowoduje, że podwoimy przepustowość pamięci, czyli włączymy tzw. Dual Channel. Teraz przechodzimy do instalacji procesora w sokecie płyty głównej. Jak za chwilę zobaczycie, czerwone pola, które tutaj odpowiednio stabilizują procesor w sokecie, są dla nas informacją, że procesor jest w odpowiednim miejscu soketu płyty głównej. Dodatkowo procesor posiada oznaczony jeden ze swoich rogów złotym trójkątem, który należy spasować z innym trójkątem w górnym lewym rogu soketu płyty głównej. Procesory Ryzen serii 7000 wykonane są w technologii LGA, co oznacza, że procesor pod spodem nie ma nóżek, tzw. pinów. Zamiast tego na spodzie procesora znajdują się płaskie złote pola kontaktowe. Natomiast soket, który znajduje się po stronie płyty głównej, posiada setki cienkich, sprężynujących pinów, które łączą się z tymi polami na procesorze. Aby zamontować blok wodny na tym procesorze, musimy zdemontować elementy montażowe, do których najczęściej montuje się chłodzenie powietrzne procesora. Najczęściej dokładna instrukcja znajduje się po stronie bloku wodnego, który chcemy montować. Te nagwintowane końcówki, które pozostały po demontażu elementów płyty głównej, są częścią tzw. backplate'u płyty głównej. W naszym przypadku, myśląc tutaj o montażu bloku wodnego na procesorze Ryzen, backplate pozostaje bez zmian. Natomiast ten blok wodny możemy zamontować także na procesorach firmy Intel z soketami LGA 1700 i 1851. Wtedy, przed montażem bloku wodnego, musimy podmienić backplate płyty głównej na ten, który dostarczony jest blokiem wodnym. Jak widzieliście przed chwilą, śruby, na których będzie osadzony blok wodny, a później przykręcony, posiadają różne gwinty. Dlatego przed wkręceniem do backplate'u musimy zobaczyć, którą stroną należy wkręcić je do otworów backplate'u płyty głównej. Nie robimy nic na siłę. Teraz przyszła kolej na przygotowanie bloku wodnego. Aby poprawnie zamontować blok wodny na procesorze, musimy najpierw ściągnąć przygotowaną naklejkę, która zabezpiecza cold plate bloku wodnego przed porysowaniem. Następnie za pomocą alkoholu izopropylowego wyczyszczę cold plate. Teraz do bloku wodnego zamocujemy dwie ramki, za pomocą których blok wodny będzie mógł być przymocowany do backplate'u płyty głównej. Jak widzicie, dwie ramki muszę wsunąć z jednej i z drugiej strony bloku wodnego, tak aby połączyły się ze sobą. Tak stworzona konstrukcja jest gotowa, aby osadzić blok wodny na IHS procesora.
Montaż bloku wodnego na procesorze może być wykonany w dwóch pozycjach, które wymuszone są ramką, a także otworami w backplate płyty głównej. Teraz musimy się tylko zastanowić, w którym kierunku wyprowadzić przewód ARGB bloku wodnego, aby wszystko wyglądało estetycznie. Cold plate, jak widać, jest czysty. Teraz spróbuję osadzić blok wodny próbnie na procesorze, aby zobaczyć, czy nic nie przeszkadza nam w takim montażu. Jeszcze nie posmarowałem IHS-u procesora pastą termoprzewodzącą, dlatego bez konsekwencji mogę sobie przymierzyć blok wodny. Ta orientacja bloku wodnego będzie dla mnie najlepsza, dlatego posmarujemy IHS procesora pastą termoprzewodzącą i budujemy komputer dalej. Proces samego rozprowadzania pasty termoprzewodzącej na IHS-ie procesora jest bardzo żmudny i można go zobaczyć na wielu materiałach na YouTube, dlatego cały ten proces przyspieszę. Zawsze rozprowadzam pastę po całym IHS-ie procesora, tak aby uzyskać równą i cienką warstwę. Teraz osadzimy blok wodny na procesorze i przykręcimy go za pomocą 4 dołączonych śrub. Śruby dokręcamy najlepiej po przekątnej równomiernie. Szukałem w instrukcji informacji i jedynie śruby, na których osadza się blok wodny, nie możemy wkręcać do backplate'u płyty głównej z użyciem narzędzi, tylko ręcznie. Natomiast śruby, którymi przykręcony jest blok wodny do procesora, możemy dokręcić śrubokrętem. Wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic. Następnym elementem, który zamontujemy do płyty głównej, będzie pamięć NVMe na slocie M2. To 2 terabajtowa kość pamięci, którą zamontuję w slocie pod największym radiatorem. Aby poprawnie zamontować dysk NVMe, musimy ściągnąć folię zabezpieczającą termopad pod radiatorem. Dysk NVMe posiada specjalne wycięcie po stronie styku z portem M2. To wycięcie sugeruje nam, jak dysk powinien być zamontowany w porcie M2. W niektórych płytach głównych w tym momencie musimy przykręcić dysk dołączoną razem z dyskiem śrubką. Natomiast w tej płycie głównej mamy specjalny zaczask, za pomocą którego montujemy dysk NVMe i radiator bez użycia śrubek. Teraz nadszedł czas do montażu tych grubszych rzeczy w obudowie. Zamontujemy płytę główną Gigabyte Aorus Elite Wi-Fi 7X870 ICE, czyli płytę białą, w obudowie Thermaltake CTE E660. Na tą chwilę nic więcej na temat tej płyty głównej Wam nie powiem, ponieważ chciałbym przygotować dodatkowy materiał, w którym bardziej szczegółowo opiszę, myślę, tą interesującą płytę główną. Jeżeli chodzi o montaż płyty głównej w obudowie Thermaltake CTE E660, to obudowa ta od razu przygotowana jest pod rozmiar płyty głównej w standardzie ATX. Dlatego osadzenie płyty głównej o takim samym rozmiarze polega tylko na precyzyjnym jej ułożeniu na wystających dystansach, do której później przykręcimy płytę główną. Jak widzicie, ułożenie płyty głównej w tej obudowie jest zupełnie inne niż w standardowych obudowach tego typu. Obudowa Thermaltake należy do serii CTE, co oznacza Centralized Thermal Efficiency,
Skrót ten oznacza, że w obudowie został zaprojektowany innowacyjny przepływ powietrza i efektywności chłodzenia komponentów. Ogólnie rzecz ujmując, odwrócona orientacja płyty głównej oraz scentralizowanie głównych elementów emitujących ciepło takich jak procesor czy karta graficzna w obudowie znajdują się bliżej środka obudowy. Dzięki temu powietrze chłodzące jest skierowane bezpośrednio do nich i szybko odprowadzane na zewnątrz. Teraz możecie zobaczyć, jak powoli zaczyna wyglądać komputer. Ciekawe, co sądzicie na temat białej płyty głównej, białego bloku wodnego, białych kości pamięci i czarnej obudowy. Czy ten build ma szansę się podobać? Ten temat dla większości osób, które konstruują komputer, jest bardzo nudny. W tym temacie myślę, że zostało powiedziane już prawie wszystko na moim kanale, jeśli oglądaliście moje lub innych materiały. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o mnie, na pewno widzieliście, jaki mam sposób na ułożenie przewodów w obudowie. Ogólnie staram się, aby w części zazwyczaj niewidocznej dla innych przewody były ułożone w sposób estetyczny i tak, aby nie przeszkadzały innym częściom w komputerze. Dbam o to, by przewody nie były luźne i były raczej powiązane ze sobą i jeśli się da, były opisane tak, aby po pewnym czasie nawet dla mnie, czyli osoby, która taki komputer konstruuje, było wiadome, co i gdzie się znajduje. Nie chcę Was zanudzać i pokazywać, jak podłączam przewody do płyty głównej. Jak widzicie, część przewodów już podłączyłem. Ogólnie starałem się, żeby były widoczne jak najmniej, ponieważ obudowa, którą widzieliście wcześniej, posiada boczną i przednią część szyby. Ostatnie zdjęcia tej części obudowy bez zasilacza. Za chwilę pojawi się tutaj zasilacz, więc ilość przewodów, która się tutaj pojawi, sprawi, że będzie tutaj kocioł. Do komputera dla Filipa wybrałem zasilacz modularny firmy Phanteks o mocy 850 W. Zasilacz ten jest zgodny ze standardem PCI 5.1 i standardem ATX 3.1. Jeśli chodzi o złącze karty graficznej, zasilacz wyposażony jest w złącze 12V 2x6 o maksymalnej mocy do 600 W. Zasilacz chłodzony jest wentylatorem o wielkości 120 mm, a wentylator osadzony jest na łożysku hydraulicznym. Zasilacz posiada tryb półpasywny, czyli to taki tryb, w którym jeśli zasilacz nie będzie obciążony powyżej 40% swojej mocy, wentylator zasilacza pozostaje wyłączony. I na koniec zasilacz posiada certyfikat sprawności 80+ Gold, czyli efektywność zasilacza do 92%. Jak widzicie, przewody zasilacza nie mają oplotu zbierającego żyły przewodów, dlatego z jednej strony łatwo się takie przewody układa, z drugiej jednak strony czasami przy mocnych zagięciach przewodów, szczególnie przy porcie EPS płyty głównej lub przy złączu 12V 2x6 karty graficznej, ciężko jest uporządkować te przewody, więc czasami wskazane byłoby może zakupienie dodatkowych grzebieni układających żyły przewodów. W opakowaniu z zasilaczem mamy opaski rzepowe, którymi możemy przewody uporządkować, natomiast jeśli ktoś lubi estetykę wewnątrz obudowy, to myślę, że można zakupić dodatkowe grzebienie do ułożenia przewodów. Teraz na filmie widzicie właśnie taki przykład, że przy mocnym zgięciu te przewody jednak ciężko jest ułożyć. Trzeba przyznać, że wtyczki przewodów są dobrze opisane i to samo tyczy się portów po stronie zasilacza. Na koniec pozostało nam podłączenie przewodu 24-pinowego ATX. To przewód o największej ilości żył, który odpowiada za zasilanie chipsetu płyty głównej czy pamięci RAM, a także częściowo kart rozszerzeń czy wentylatorów podłączonych bezpośrednio do płyty głównej. Odpowiada także za zasilanie układów kontrolnych jak BIOS, TPM i tym podobnym. Jak widzicie, przy budowie komputera wymagana jest odpowiednia kolejność montażu dla poszczególnych części. Ważne jest, aby, tak jak tutaj widzicie, montaż zasilacza i rozprowadzenie przewodów było wykonane przed montażem np. karty graficznej czy pętli customowej. Zbyt wczesny montaż elementów układu chłodzenia byłby tylko dla mnie utrudnieniem i normalnie w świecie przeszkadzałby mi w montażu i rozprowadzaniu przewodów zasilacza. Dlatego przed budową takiego komputera należy po prostu spokojnie usiąść i nad wszystkim pomyśleć.
Na tą chwilę kończymy omawianie zasilacza i zaraz zajmiemy się montażem dwóch wentylatorów firmy Endorphy model Fluctus 120 mm na górze obudowy. Te dwa wentylatory będą miały za zadanie wyciąganie ciepłego powietrza z obudowy na zewnątrz. Na pewno znacie markę Endorphy i ten model wentylatora. Są to oczywiście wentylatory bez podświetlenia ARGB. Użyłem tych wentylatorów już kilka razy podczas składania komputerów i są to bardzo ciekawe wentylatory. Z wentylatorem otrzymujemy śrubki montażowe, które widzicie na filmie. Przewód wentylatora o długości 20 cm posiada dodatkowe złącze, które może nam posłużyć do połączenia kilku wentylatorów ze sobą. Jako że wentylator będzie miał za zadanie przyspieszyć usuwanie ciepłego powietrza z obudowy, musimy przykręcić wentylator prawidłową stroną do ramki obudowy. Jak widzicie na filmie, wentylator posiada specjalne gumki antywibracyjne z każdej strony. Wymiary tego wentylatora to 120 na 120 mm, 25 mm grubości. Mamy zastosowane tutaj łożysko FDB, czyli Fluid Dynamic Bearing. Prędkość obrotowa tego wentylatora waha się w przedziałach od 250 do 1800 obrotów na minutę. Zastosowano tutaj złącze czteropinowe PWM i zarówno model Fluctus 140 czy model Fluctus 120 posiadają ciekawie zaprojektowane łopatki wentylatora z falistymi krawędziami, które redukują szumy aerodynamiczne. Kiedyś oglądałem program o sowach i właśnie skrzydła tych ptaków zakończone są w bardzo podobny sposób jak końcówki piór wentylatora. Tak zakończone skrzydła pozwalają sowie na bezszelestny lot i atak na zaskoczoną ofiarę. Teraz widzicie na filmie, jak próbuję zamontować wentylatory w taki sposób, aby jak najbardziej ukryć przewody, które kiedyś mogą mi przeszkadzać. Jeśli chodzi o górną część tej właśnie obudowy, maksymalnie możemy włożyć tutaj wentylatory, które będą miały wielkość 120 mm. I takich wentylatorów możemy zmieścić tutaj 2 sztuki. Teraz jeszcze krótka kwestia przykręcenia wentylatorów od dolnej części obudowy i lecimy dalej. Naszym kolejnym etapem w budowie tego komputera będzie zaprojektowanie pętli customowej. Kolega Jacek z kanału Brodate LC polecał mi kiedyś, abym wykonał pętlę customową z rurek Plexi. I tak właśnie dzisiaj zrobię. Następnym elementem, który oprócz rurek jest bardzo ważny, będzie termometr temperatury cieczy. Termometr będzie w układzie mierzył temperaturę cieczy i na podstawie wskazań termometru będziemy regulować prędkość obrotową wentylatorów i prędkość obrotową pompy. Więc jak widzicie, jest to bardzo ważny element całej pętli customowej. Teraz na filmie widzicie wtyczkę czujnika temperatury. Wtyczka zakończona jest dwupinowym stykiem, który na płycie Gigabyte Aorus Elite X870 Wi-Fi 7 ICE możemy podłączyć aż w 2 miejscach. Jest to dość niespotykane, ponieważ bardzo często płyty główne nie mają takiego headera, inaczej mówiąc takiego złącza. Niektóre płyty główne posiadają tylko jedno takie złącze, natomiast ta płyta główna, jak widzieliście, posiada 2 takie złącza. Długo myślałem nad tym, gdzie umieścić czujnik temperatury i wybrałem właśnie to miejsce. Myślę, że jest ono optymalne, choć sam czujnik lub bardziej jego kolor nie za bardzo pasuje do distro, ale później jak zobaczycie, nie będzie w ogóle rzucał się w oczy. W moim poprzednim komputerze, który budowałem też na tym kanale, wykonałem już parę połączeń rurkami Plexi. Jak widzicie na filmie, aby połączenie pomiędzy rurką a elementem w układzie chłodzenia było szczelne, do rurki wkłada się specjalne wypełnienie o nazwie insert. Ta wewnętrzna tulejka zwiększa szczelność połączenia, pomaga wzmocnić końcówkę rurki, by nie pękała pod naciskiem kompresji, a także zabezpiecza przed wyciekami przy długotrwałym użytkowaniu. Jak widzicie, oprócz tej tulejki na rurkę nakładam także specjalną uszczelkę, tzw. O-ring, która ma za zadanie uszczelnić połączenie pomiędzy rurką a złączką. W komputerze, który budowałem dla siebie, wykonałem jedno połączenie rurkami Plexi i faktycznie rurki te są bardziej klarowne, przez co świetnie eksponują różnorodny płyn i podświetlenie RGB. W porównaniu z PETG wygląd tych rurek jest bardziej podobny do szklanych rurek. Na pewno sam materiał jest twardszy i trudniejszy w obróbce, natomiast nie jest tak bardzo podatny na porysowania jak rurki PETG. Teraz na filmie widzicie moje pierwsze połączenie pomiędzy distro a blokiem wodnym. W tym układzie chłodzenia chłodzony będzie tylko procesor, dlatego pętla ta nie będzie bardzo skomplikowana. Zależy mi na tym, aby połączenia były ciekawe i przede wszystkim estetyczne. Jestem bardzo ciekawy, jak spodoba Wam się właśnie taki styl połączenia.
Niby pod kątem prostym, a jednak chyba nie. Obróbka rurek plexi jest trochę trudniejsza, ale korzystając z narzędzi, jakie posiadam, należy po docięciu rurki na wymiar zeszlifować duże nierówności na papierze ściernym, a następnie za pomocą frezu, jaki posiadam, zeszlifować krawędzie rurki wewnątrz i zewnątrz. Kiedy rurka jest wstępnie oszlifowana przez papier ścierny, wykorzystując szybkie obroty w mojej wkrętace, ścinam wewnętrzną i zewnętrzną krawędź rurki. Wtedy frez, który posiadam, nie niszczy rurki, natrafiając podczas obrotu na duże nierówności. W ten sposób przygotowana rurka będzie szczelna i podczas docisku przez złączkę jej krawędź nie będzie niszczyła uszczelki, która jest krytycznym elementem całej złączki. Oczywiście można rurkę zeszlifować posiadając ręczne narzędzia do tego typu czynności. Można także i za pomocą takich narzędzi dobrze przygotować rurkę. Tutaj widzicie rurkę jeszcze przed umyciem, a to już rurka po umyciu przygotowana na założenie złączek. W tym momencie widzicie połączenie z portu out chłodnicy do portu in distro plate. Oczywiście chłodnica nie posiada portu in i out, a to, jaką funkcję spełnia port, decydujecie Wy. To znaczy, kiedy podłączycie rurkę do portu chłodnicy i przez ten port ciecz będzie wchodziła do chłodnicy, to ten port będzie portem in, czyli wejściem. A drugi port, z którego ciecz schłodzona będzie wychodziła z chłodnicy, będzie portem out, czyli wyjściem. Ciekawe jak Wam będzie podobało się to właśnie gięcie. Nie ukrywam, że dla mnie było ono najtrudniejsze, ponieważ musiałem rurkę wyginać w różnych kierunkach i oczywiście musiała zgadzać się jej długość, a także nie mogła się minąć z portem na chłodnicy i distro plate. Tak będzie wyglądała właśnie geometria całej pętli customowej w komputerze Filipa. Oczywiście na sam koniec musimy zmierzyć za pomocą manometru, czy układ jest szczelny. Dlatego pompuję do niego powietrze, aby uzyskać ciśnienie 0,4 bara. I poczekam około jednego dnia, żeby sprawdzić, czy z układu nie schodzi powietrze. Teraz mogę już zaprezentować prawie gotowy komputer z gotową pętlą customową, ale oczywiście jeszcze bez karty graficznej. I jak Wam się podoba? Po mniej więcej jednym pełnym dniu, jak widzicie, ciśnienie w układzie prawie w ogóle nie spadło. Mówię prawie, ponieważ jest to bardzo minimalny ubytek, który też może być skutkiem tego, że zmieniła się na zewnątrz pogoda, a co za tym idzie ciśnienie atmosferyczne, co też ma wpływ na układ, który jest układem zamkniętym. Teraz w końcu nadszedł czas, aby zalać układ customowy gotowym płynem. Będzie to bezbarwny płyn firmy Alpha Cool, który już kiedyś gościł u mnie przy okazji budowy komputera dla żony. Teraz mniej więcej zarysuję, co będę robił, a później zostawię Was już samych z dźwiękami, które będą wydobywały się z distro plate podczas zalewania układu. Na początku dążymy do maksymalnego zalania distro plate. Za pomocą przygotowanego wcześniej zasilacza zasilę pompę distro plate tak, aby pompować do układu ciecz. Jeśli ciecz w distro się skończy, chodzi o to, aby nie zapowietrzać pompy w distro, będę dolewał płyn do distro i w ten sposób krok po kroku będę zapełniał pętlę customową płynem. Jak widzicie, przez górny port distro plate dolewam płynu do distro. Układ customowy był wcześniej sprawdzony, ale jak to mówią, dmuchając na zimne, nie będę zasilał jeszcze płyty głównej i korzystał z zasilacza zamontowanego w komputerze. Podłączę do pompy zasilanie z innego zasilacza, który będzie zasilał tylko i wyłącznie samą pompę w distro plate. W ten sposób, nawet jeśli z układu jakimś cudem wyciekłby płyn, jego obecność na elementach elektroniki nie spowoduje zwarcia, ponieważ w tym momencie na elementach, które znajdują się w komputerze, czyli płyta główna, kości pamięci itd., nie jest podane napięcie. Ok, na tą chwilę koniec mojego komentarza, pozostawiam Was samych podczas napełniania distro plate i całej pętli customowej.
Za chwilę zakręcę otwarty port w DistroPlate i przechylając komputer z działającą pompą w distro będę odpowietrzał układ customowy, tak aby pozbyć się bąbelków powietrza. Teraz nadszedł czas, aby włączyć już komputer i aby sprawdzić, czy wszystkie komponenty zamontowane na płycie głównej pracują poprawnie. Jak wiecie, podczas pierwszego włączenia komputera zachodzi wiele procesów, ale jednym z najważniejszych jest tzw. memory training, czyli trenowanie pamięci. Płyta główna próbuje ustalić najbardziej stabilne ustawienia timingu i częstotliwości pamięci RAM. Podczas tego procesu mogą wystąpić samoczynne restarty i jest to jak najbardziej zjawisko normalne. Musicie uzbroić się wtedy w cierpliwość i spokojnie, bez nerwów, czekać. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać, bo mówiąc szczerze, wiedząc o tym, bardzo się stresowałem. Aby uwypuklić długość oczekiwania na start komputera, specjalnie uruchomiłem sekundnik, który pokaże Wam, jak długo może wyglądać pierwsze włączenie komputera. No to czekamy. Nieźle, nie? Gdyby człowiek był nieświadomy, to tak naprawdę można byłoby zejść na zawał serca. A teraz mam dla Was krótki teledysk, który pokaże Wam, jak wygląda już komputer. Jak wiecie, seria procesorów Ryzen 7000, dokładnie procesor Ryzen 7 7700, posiada wbudowaną kartę graficzną tzw. APU. Pierwsze tchnienie tego komputera, które widzieliście na monitorze, realizowała karta graficzna wbudowana do procesora. Docelowo w komputerze Filipa znajdzie się karta graficzna firmy Gigabyte, którą teraz widzicie na ekranach. Jest to model Gigabyte RTX 4070 Super, która posiada na swoim pokładzie 12 GB pamięci VRAM. Ta karta graficzna przez około 3 miesiące znajdowała się w moim komputerze i teraz niestety nadszedł czas, aby się z nią pożegnać.
No cóż, mój komputer pozostanie pusty, a Filip będzie miał bardzo fajną kartę graficzną przeznaczoną do grania w rozdzielczości 1440p. W tym momencie, jak widzicie, przygotowuję się do montażu karty graficznej. Karta graficzna będzie zamontowana za pomocą Risera i będzie przymocowana do górnej części obudowy, tak aby wentylatory były skierowane do przeźroczystej części obudowy. Dodatkowo montuję kartę graficzną właśnie w ten sposób, ponieważ wentylatory, które już znajdują się u dołu obudowy, będą kierowały strumień powietrza na radiatory karty graficznej i być może to spowoduje, że wentylatory karty graficznej nie będą musiały się tak często uruchamiać. Jak widzicie, element montażowy, na którym będzie osadzona karta graficzna i przykręcony jest także do tego elementu riser, jest dosyć niewygodny do montażu. Dlatego za pomocą tzw. trytek przymocowałem sobie taśmę risera tak, aby nie przeszkadzała mi podczas montażu. Później trytki będą odcięte. Jak widzicie, riser, który dołączony jest do obudowy, jest bardzo elastyczny i w dość łatwy sposób można sobie go ułożyć wewnątrz obudowy. Fajne jest to, że taśma risera nie jest jedną taśmą, tylko jest ona podzielona na kilka mniejszych taśm o mniejszej szerokości i przez to w łatwy sposób można układać taśmę risera. Przy osadzeniu karty graficznej w porcie Risera trzeba uważać, aby nie uszkodzić złącza PCI karty graficznej. W ten sposób zamontowaną kartę graficzną można bezproblemowo przykręcić do obudowy komputera i w tym momencie mamy bardzo stabilną konstrukcję, która na pewno dobrze będzie przytrzymywała kartę graficzną. Na koniec musimy podłączyć przewód zasilający złącze karty graficznej i nie jest to już złącze 12 VHPWR, ale nowe, poprawione złącze o nazwie 12V 2x6. Zbliżamy się do końca mojego filmu. Na koniec chciałbym dodać, że wszystko, co tutaj zobaczyliście, zakupiłem sam, a mój film nie jest reklamą żadnego z produktów, który można było zobaczyć na moim filmie. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego filmu, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!